Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić ogólne właściwości filtra do wody, którego my już teraz dość długo używamy. Już będzie chyba z 1,5 roku temu, jakieś pół roku temu nagrałem też film właśnie, który teraz tutaj Wam wstawię, o wymianie właśnie filtra węglowego tutaj w tym filtrze. Jednak trwało to tak długo, ponieważ nie chciałem go wcześniej wstawiać, ponieważ tych filtrów nie było znowu. One przychodzą raz na jakiś czas, jest ich naprawdę bardzo ograniczona ilość tych filtrów i już wiele z Was czekało raz pół roku, później chyba 9 miesięcy, nawet czekaliście dość długo, ponieważ zgłaszaliście się do tego sklepu, zamawialiście, no i musieliście czekać, ponieważ towaru nie było. Na ten moment przyszła znowu partia tych filtrów, nie jest ich zbyt dużo, także jeżeli ktoś chce, to śmiało może sobie zerknąć do opisu tego filmu, tam macie link do tego filtra, macie też i oczywiście numer telefonu i kod zniżkowy do tego filtra. Polecam Wam go naprawdę bardzo gorąco, ten filtr, ponieważ w dzisiejszych czasach woda to jest podstawa, od wody praktycznie wszystko się zaczyna. My długo szukaliśmy dobrego filtra wody, szczególnie też i nasze warunki, żeby on był mobilny, żebyśmy nie musieli co chwilę montera wzywać do tego, żeby trzeba było wymieniać te filtry. No i wiecie, te wszystkie inne procedury, tu możemy wszystko samemu zrobić. Dzisiaj Wam pokażę, jak to można fajnie zrobić. Najważniejsze zalety tego filtra to jest usuwa różnego rodzaju leki z wody, usuwa jakieś metale ciężkie, usuwa ten wszechobecny glifosat. To jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ on jest praktycznie już wszędzie, nawet i w wodach głębinowych, wszędzie go już można znaleźć. On się już po prostu rozprzestrzenił na całą planetę, ponieważ wiecie, kiedyś obiecywano, że to będzie ładnie się samo degradować w naturze, jednak się okazuje, że nawet i po 40 latach on dalej był obecny, co pokazało bardzo ładnie pewne badanie pana, który sobie kupił ziemię, która 40 lat ponad nie była używana i chciał sobie zrobić bio tam na tej ziemi, no i dał próbki do zbadania, żeby dostać certyfikat bio. Okazało się, że mu dostał odmowę, ponieważ w ziemi był glifosat. 40 lat. Także fajnie, nie? Ogólnie. Także dbajcie o swoją wodę, którą chcecie pić, to jest naprawdę bardzo ważne. Oczyszczalnie nie są w stanie wyciągnąć wszystko z wody. Tam bardzo dużo rzeczy niestety się przedostaje, szczególnie różnych leków i tak dalej. No a jak wiemy, one są wszechobecne. Bardzo dużo ludzi je zażywa. Biorą też na przykład i chemioterapię, która też niestety jest usuwana z moczem i ląduje w tej wodzie. Później to idzie wszystko do oczyszczalni ścieków. Oni nie mają najmniejszych szans, żeby to wyciągnąć. Dobrze o tym wiedzą, wiele jest badań, które to pokazuje. To są po prostu rzeczy, które nie da się wyfiltrować wszystkiego. Ten filtr jest w stanie tą wodę oczyścić bardzo ładnie. Ma też swój miernik nawet i wbudowany, który pokazuje nam tutaj poziom zanieczyszczenia. Gdyby coś się tam działo, to wtedy się przełącza. Wtedy wiemy, że któryś z tych filtrów trzeba wymienić. Także ja nie przedłużam, zobaczcie sobie film też do końca, bo tam gdzieś w środku podawałem jeszcze troszeczkę więcej informacji na temat tego filtra. Będziecie mieli jeszcze przypięty komentarz tutaj, czy w opisie Wam też wrzucę pierwszy film na temat tego filtra, kiedy my go zakupiliśmy, jak to tutaj wyglądało, jego uruchomienie i tak dalej. To jest naprawdę wszystko dziecinnie proste, jest mobilny, zużywa mało prądu. Warto po prostu coś takiego posiadać i na przykład pozbyć się butelek plastikowych. Jeżeli kupujecie wodę w butelkach plastikowych, po co to nosić, skoro można samemu sobie zrobić. Dzisiaj jeszcze na rynku mamy różnego rodzaju aparaty typu SodaStream, gdzie można sobie samemu gaz nabić. Jeżeli ktoś koniecznie chce wodę gazowaną, to jest bardzo proste. My coś takiego też posiadamy. Jeżeli mamy ochotę na coś gazowanego, to sobie sami możemy nabić. Proste, dziecinnie proste. Wszystko jest do osiągnięcia. Nie trzeba nosić tych butli, przepłacać, ponieważ to się bardzo szybko zwraca. My naprawdę przefiltrowaliśmy już tutaj sporo wody, setki, może nawet i już tysiące litrów. Także zapraszam na dzisiejszy film i zobaczcie, bo naprawdę warto i godne polecenia. Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj chciałem Wam coś ciekawego pokazać, a mianowicie procedury wymiany filtra.
ponieważ jak wiecie, pokazywałem wam już parę razy nasz filtr wody, który tutaj cały czas używamy i dzisiaj będziemy sobie wymieniać filtr węglowy w nim, dlatego chciałem wam po prostu to nagrać i pokazać, jakie to jest proste, ponieważ my ten filtr już używamy teraz rok czasu, także już całkowicie rok tutaj minął, przefiltrował ogromne ilości wody. Naprawdę, jeszcze mi się nie pokazała żadna ikonka, że powinienem już wymienić filtr wody, ale też, no, tak prewencyjnie pomyślałem, że no, po roku czasu warto ten filtr węglowy wymienić, więc zamówiłem sobie już nowy filtr węglowy i będziemy go teraz wymieniać razem. Zobaczycie po prostu, jakie to jest proste. Dobrze, także tutaj mamy nasz filtr. Żeby zacząć procedurę, to najpierw trzeba go po prostu tutaj wyłączyć. Także wyłączamy całkowicie i najpierw będziemy teraz to sobie zdejmować i wylać tą resztę wody, która tutaj w środku jeszcze jest. Także to możemy już sobie wziąć, wynieść, wylać. To jest na początek. Dobrze, także to mamy zdjęte. Teraz procedura nowy filtr. Potrząsnąć nim parę razy, bo jak on przyjdzie gdzieś tam z paczki, to może być różnie tam wstrząśnięty, także troszeczkę nim potrząść, po prostu coś takiego. I teraz tutaj z tyłu mamy ten filtr, łapiemy to tutaj palcami i do góry to pociągamy, cyk, wyciągamy stary filtr. Mamy stary filtr wyciągnięty, wkładamy nowy filtr. To nam spadło, także to trzeba z powrotem do góry dać. Porządnie go docisnąć. Zamykamy. Tyle. Mamy filtr węglowy wymieniony. To jest cała procedura, która tutaj musi być spełniona. Także jak widzicie, to jest bardzo proste. Tego nie ruszamy. Ten filtr powinien 3 lata wytrzymać. Także o tym was będę informować, ponieważ to jest ta membrana osmotyczna, która tutaj jest. Także tego po prostu na razie nie ruszamy, dopóki nam filtr sam nie wskaże czegoś, jakiegoś błędu czy coś w tym stylu. Także nie ruszamy. No i teraz zakładamy zaraz z powrotem to i będziemy go uruchamiać, tą procedurę po wymianie. Też wam jeszcze pokażę, także na spokojnie wszystko po kolei. Dobra, teraz zakładamy to sobie z powrotem. Tu te okapki takie, co tam czasem gdzieś kapło, to wyczyściłem. Pojemnik też od razu fajnie jest wyczyścić od czasu do czasu, bo się tam wiadomo, że jakiś kamień się tutaj gdzieś u góry może zbierać, także to od razu wyczyszczamy, zakładamy z powrotem i teraz będziemy zalewać wodę do środka. Dobra, mamy wodę napełnioną, teraz po prostu robimy procedurę tak, jakbyśmy całkowicie nowe urządzenie włączali, czyli po prostu włączamy i on tutaj zaraz będzie sobie działać. On się tu teraz, będziemy widzieć pewnie zaraz taki czarny dymek, który wtedy też szedł tam z tyłu. O, widzicie? Powietrze już idzie, bo to jest całkiem nowy filtr. Także on już się tutaj zapełnia. To trzeba po prostu teraz mu chwileczkę dać czasu, aż on sobie tutaj to wszystko przemieli, przerobi. Widzicie? I znowu dalej. Także sobie na razie tutaj pompuje, napełnia się. Także już sam sobie wykrył po prostu, że jest nowy filtr i musi się zapełnić. Także no, wygląda to jak akwarium, jak te bąbelki leciały kiedyś mi w akwarium. O, teraz widzimy, zaczyna już się taki właśnie, nie wiem czy to będzie widać, ale leci taki ciemny dymek teraz jak gdyby. Już, i to jest po prostu węgiel aktywny, który tutaj teraz po prostu się tu przepłukuje, bo ten cały filtr się napełnia
Już przestał powietrze wypuszczać. No i po prostu leci te takie czarne teraz tutaj z tego. To tam może słabo to być u Was widać, bo nie jest aż tak widoczne, ale jak będziecie w domu wymieniać i będziecie to widzieć, to zauważycie na pewno, że po prostu coś takiego tutaj właśnie występuje w tym. Także damy mu po prostu chwilkę teraz, niech on sobie to wszystko przetrawi i aż przestanie tutaj wszystko robić, to będzie gotowy do użycia. Tutaj ekran całkowicie teraz nie widać nic, jest całkowicie wyłączony na kłódce. Także nie ruszamy, po prostu czekamy, aż przestanie teraz wszystko tutaj robić. Dobra, przestał już jest cisza, także teraz po prostu odpalamy, czyli kłódeczkę naciskamy i tu jak zawsze macie do wyboru wszystko, ilość wody, także na kropelkę naciskamy. Najpierw trochę wody nam poda, bo to jeszcze musi całe powietrze ujść z niego i tak dalej, które w tym filtrze było. Także i teraz tutaj już nam się wszystko opcje odblokowują. Tu jak Wam pokazywałem, ilość wody można sobie wybrać, którą chcecie. Także to sobie ją się automatycznie wyłączy po tych 300 ml. Tu jak go długo nie używacie, byście gdzieś wyjechali, go nie używali, to wtedy nowa woda do środka i flesza mu zrobić po prostu, żeby się przepłukał. Tutaj jeszcze mamy temperaturę wody, jaką można sobie ustawić, bo tu też można sobie ustawiać. Ja mam teraz taką, tak jak jest w pokoju, czyli te 20 stopni po prostu. I tak to jest, tu już na wszystko filtruje, mamy woda jakoś super, bo też to pokazuje, to jest właśnie ten TDS, który na tym macie. Także on Wam pokazuje, jak tu z tą wodą, czy wszystko jest ok, czy nie. Także Wam mierzy wszystko na bieżąco. No i mamy wodę przefiltrowaną. To teraz 2 razy, czyli tę całą wodę zużyć, napełnić jeszcze raz, zużyć i tą wodę teraz po prostu wylewamy. Tego nie używamy. Pierwsze 2 razy robimy po prostu płukanie. Także tej wody teraz nie używamy, tylko po prostu wylewamy. Jeszcze macie taki bonus, że zamiast na przykład kupować czajnik, to można tego używać po prostu jako czajnik. Będziecie mieli od razu fajnie przefiltrowaną wodę. I tu macie, widzicie ten guzik, temperatura. Można sobie ustawić, o, na przykład 100 stopni, 85 stopni, idealna do ziół, czyli od razu można sobie zioła postawić do buteleczki, czy po prostu od razu do kubka i można od razu zalać 85, 70, macie następny poziom 55 stopni i temperatura pokojowa. Także to można śmiało po prostu zamiast czajnika używać i nie trzeba po prostu żadnego czajnika. I bonus jest taki, że on Wam podgrzewa wodę od razu. Czyli tą, którą teraz tutaj potrzebujecie, macie od razu po prostu podgrzaną. I nie jest tak, że on grzeje na zapas, nie wiem, jakieś tam litr, 2 litry, a zużyjecie z tego tylko na przykład szklankę. I reszta po prostu stoi w pokoju i się studzi po nic, bo to jest po prostu marnowanie energii. Tutaj Wam od razu podgrzeje tyle, ile będziecie potrzebowali, nic więcej tutaj nie trzeba. Dodatkowo głowica jest obrotowa, także można go sobie ustawić. Ja mam ustawiony tak w poziomie, ale można go też i pionowo sobie ustawić. To wszystko zależy, jak Wam będzie pasować. Także to sobie można śmiało obrócić i może to odwrotnie stać. Jeszcze ja dolewałem wody tutaj, bo ja zawsze wody dolewam, bo można po prostu nalać, nie, pełny zbiornik i po prostu go tu wstawić pełny, ale ja zawsze po prostu nalewam, bo tam mi jest wygodniej z mojej kanki sobie po prostu brać wodę i po prostu dolewać, niż tam nalać, bo nie mam gdzie tam postawić, dlatego stawiam zawsze tutaj i dolewam, tylko wyłączony wtedy jest po prostu, no i na takiej zasadzie to działa. Także moi drodzy, jak widzicie, filtr przepracował nam już cały rok, bez jakichkolwiek żadnych awarii. Nawet jeszcze nie zameldował się z tym, żeby mu po prostu filtr wymienić, ale ja już prewencyjnie po roku czasu, tak jak producent mówił, postanowiłem go po prostu wymienić na nowy. Także wszystko jest fajnie, wszystko jest pięknie. Dlaczego ten filtr w ogóle? Moi drodzy, dzisiaj woda niestety jest w tragicznym stanie. Przeróżne badania są gdziekolwiek robione. Nawet woda głębinowa, czyli głęboka woda, już jest po prostu zanieczyszczona. Wszelkiego rodzaju chemia, która wylądowała na polach, jakieś nawozy, to wszystko już zdążyło przeniknąć po prostu do wody. Nawet robiono próbki na Antarktydzie, brano lód z Antarktydy,
ten, który tam jest, wiecie, powierzchniowy. I znaleziono nawet i tam nasze ślady cywilizacji już. Znaleziono m.in. plastik, bisfenole różnego rodzaju. Znaleziono nawet i częściowo hormony. Znaleziono glifosat. Jakby inaczej nie mogło być. Również nawet i tam dotarł. Dlaczego? Ponieważ on się też i w powietrzu przemieszcza. I to samo znaleziono go nawet w miastach, gdzie nie było w ogóle żadnych pól uprawnych, a jednak był obecny w powietrzu. I to jest wielki problem dzisiejszych czasów, ponieważ mamy to wszystko w wodzie. Oczyszczalnie nie są w stanie wyciągnąć z wody różnych medykamentów, które są używane, a wiecie, każdy później idzie do toalety, no i niestety to, co tu wziął, odda to z powrotem dołem, ponieważ się to usuwa z organizmu. Oczyszczalnie nie są w stanie tego usunąć i no, mówią o tym oficjalnie, że po prostu nie dają rady tego usunąć. Metale ciężkie różnego rodzaju, które mamy w wodzie. To jest ogromna ilość, która już na ten moment jest w tej wodzie. Ten filtr usuwa te wszystkie rzeczy z tej wody. Dodatkowo, tak jak wam mówiłem wcześniej, jest wielkim plusem to, że nie ma takiego marnotrawstwa wody, jak przy zwykłym filtrze osmotycznym, który się montuje, którego potrzebujecie montaż, wszystko, specjalistę, który by wam przyszedł to zamontować i tak dalej. Później by wam musiał filtry przyjść, wymienić. To wszystko kosztuje. Tu wszystko jest w jednym miejscu. Stawiacie, stoi, zabieracie ze sobą, nawet gdzieś jedziecie, macie miejsce w samochodzie, bierzecie ze sobą, macie cały czas swoją wodę. Filtru osmotycznego spod zlewu tak zwanego nie zabierzecie ze sobą, bo się nie da, bo jest na stałe wmontowany do instalacji. Odrzut wody jest tam bardzo duży. Marnuje się duże ilości wody, które są. Tutaj jest to całkowicie inaczej zrobione, ponieważ jak widzicie, tylko 1/4 tego pojemniczka wam zostaje w tym filtrze, ta tylnia. Reszta wody jest całkowicie zużyta i tą 1/4 można zużyć, można kwiatki podlać, można toaletę spłukać, cokolwiek można z tym zrobić, można to jeszcze wykorzystać. Odrzut przeważnie z osmozy jest tak zrobiony, że wy go nawet nie widzicie, tylko jest od razu do kanalizacji wrzucony. Także marnujecie spore ilości wody, jeżeli macie taką zwykłą osmotyczną instalację, co jest niestety marnotrawstwem i będzie się przekładało na koszty w dłuższym czasie użytkowania. Drugi problem to są te zbiorniki, które są montowane. One nie są przewidziane do tego, żeby je oczyszczać, żeby je myć, żeby tam do tego wyciągać to wszystko. Po paru latach taki zbiornik przekrojony na pół byście się przestraszyli, co tam w środku jest. Tam się robi cały film bakterii. I to wygląda po prostu strasznie, taka maź, która się cała tam osiada, a wy z tego później wodę pijecie. To tu jest rozwiązane, ponieważ cała woda jest magazynowana w filtrze, który właśnie przed chwilą wymieniłem. Czyli po roku czasu wymieniamy ten zbiornik i problemu nie ma. W zwykłej instalacji osmotycznej macie te baniaki, w których ta woda jest zrobiona i przechowywana bardzo długo, nawet po kilka lat i niestety to wszystko tam w środku jest, tego się nie wymienia. A tu wymienię filtr, zbiornik wody wymieniony, ponieważ zbiornikiem wody jest tutaj właśnie filtr, który to po prostu wszystko trzyma w środku. Tego plusów tego filtra jest naprawdę sporo. Tak jak widzicie, może też i wodę podgrzewać, może dawać zimną wodę, czyli znowu nie trzeba czajnika. Kolejny koszt zlikwidowany. Oszczędność prądu również, ponieważ czajnik wiadomo, że zżera wam masę prądu. Bo jak wiadomo, czajnika nie włączymy z taką małą ilością wody, bo się po prostu nie da. On musi mieć te swoje minimum. Przeważnie nie zużyjemy całej ilości wody, którą ogrzejemy i zawsze coś w tym czajniku zostanie. Tutaj tego nie ma, ponieważ ogrzeje ci tyle wody, ile potrzebujesz i możesz wyłączyć w każdej chwili. Także on nie grzeje niczego na zapas. On dopiero grzeje przy samym wylocie tą wodę, która wychodzi. Także jest to też znowu duża oszczędność prądu, moi drodzy. Także same plusy po prostu z tego filtra, które my tutaj widzimy. Jak widzicie, rok czasu już przechodził, ma się świetnie. Pokazałem wam, jak wymienić filtr, dziecinnie, proste. Także, jeżeli was interesuje ten film, prawy dziubek, tutaj sobie kliknąć, rozwinie wam się opis tego filmu, tam znajdziecie numer telefonu, czy znajdziecie też link do tego filtra i znajdziecie również kod rabatowy, który jeszcze da wam zniżkę za to, że jesteście widzami naszego kanału i po prostu czerpny z dobrej wody, bo tych źródeł dobrej wody jest naprawdę tyle, co już nic na świecie. Jest wielki problem z tym, a to rozwiązuje nam te wszystkie problemy, ponieważ usuwa wszystko,
czego byśmy nie chcieli po prostu z tej wody. Także ja tam nie byłbym sobą, jakbym tam do środka nie musiał zajrzeć. Także to jest ten filtr, tutaj go troszeczkę siekierką pacłem. Także się ładnie, fajnie otworzył. No fajnie, pęknął, no ale to i tak już do wyrzucenia idzie, także to mniejsza z tym. No, tu mamy ten filtr węglowy, który tu jest cały w środku. Się trochę ubrudził z tej strony, bo tu to otwierałem, jak widzicie, jeszcze mokre. Także tak wygląda ten filtr węglowy. Wszystko jest jeszcze ładnie, piękne, czyste w środku. A tu jest właśnie ten pojemnik. W tym okrągłym jest ten filtr węglowy. Tutaj. No tam widać resztki węgla aktywnego na dole. A tu jest zbiornik, gdzie właśnie wodę przefiltrowaną już sobie trzyma ta maszynka, czyli tyle jest zapasu. I tu właśnie w osmozach typowych ten zbiornik jest dużo większy i on jest niewymienialny, a tutaj się go wymienia właśnie razem z tym filtrem. I jak tutaj widzicie w środku, to jest wszystko czyściutkie jeszcze, bo to dopiero rok czasu. Także po roku czasu, jak widać, to jest dalej wszystko czyste. Nie ma tutaj w środku tej mazi, jak palcem przejedziemy, wszystko jest ok. Także nie ma tego brudnego, żadnego takiego syfu, no bo po prostu rok czasu. Tu jest chyba jakiś spławik jeszcze w tym zamontowany, który pokazuje po prostu chyba ilość wody, chociaż nie wiem, czy tu, nie, tu chyba też jakiś filtr jest. No, chyba jeszcze jeden filtr. A weź mi podszyły kamerę, zobaczę, czy to idzie odkręcić. Jestem ciekaw. O nie ma szans, tego się nie da odkręcić. To by znowu trzeba było siekierką walnąć, żeby to otworzyć. No i tu chyba też jest system monitorowania, ile tu jeszcze wody w środku zostało, z tego co widzę. No to się troszkę tu połamało wszystko, jak to uderzyłem, bo to było chyba tu do tego. No, to było tu. A ja to tak wiecie, no bo się nie chciało otworzyć, no to przysadziłem, żeby się dostać do środka. Zrób tę wodę puste? Wszystko? No, plastik nie uciekł. Nie, okej, dobra. No. I teraz I tak to widzimy. wygląda. Czyściutkie, no. I Dobra. to jest później rok. No, Momencik, rok czasu. No. Ja chcę zobaczyć, kto jest tu. Amber. Dobra. Także, tak mogliście zajrzeć i do środka do tego filtra razem ze mną, bo ja to po prostu ciekawski byłem i musiałem sprawdzić, co tam jest w środku. Także dobra, i tak można wyrzucić na śmieci, bo i tak musimy worki ze śmieciami na dół zwieść, bo jutro przyjeżdżają, także tyle na dziś, trzymajcie się, hej.